kraju, w którym jeszcze nie byłam. Przyjechałam tutaj dzisiaj pierwszy raz. Jestem w Bali, a dokładnie w miejscowości. I tutaj wchodzi niesamowity język walijski. Według angielskiej wymowy miejscowość, w której jesteśmy, wymawiamy Llandudno. Natomiast według walijskiej podwójne L jest wymawiane zupełnie inaczej. Llandudno. Nie jest to wymowa dokładna, tak jest najbliżej, jak byłam w stanie wypowiedzieć. Najpierw wybierzemy się tu na przejażdżkę zabytkowym linowym tramwajem. Odrestaurowanymi wagonikami wjeżdżamy tu na szczyt Great Orme, wapiennego cyplu położonego po wschodniej stronie zatoki Llandudno. Tramwaj prowadzący na Great Orme jest jedynym tramwajem linowym w Wielkiej Brytanii, poruszającym się po drogach publicznych. Do lat 50. był on zasilany parą, a później zmieniono go na elektryczny. W połowie drogi znajduje się stacja pośrednia, gdzie przesiadamy się z jednego wagonika na drugi. Później w dół wróciłyśmy również tramwajem, ale na Great Orme znajduje się również kolejka gondolowa jako alternatywny środek transportu. Wjechałyśmy już kolejką na górę Great Orme i teraz sobie siedzimy i podziwiamy tutaj stąd piękny widok. Można tutaj zobaczyć pasmo Snowdona, widać też wyspę Anglesey z małą wyspą Puffinów obok. Podobno można nawet stąd dostrzec wyspę Man przy bardzo dobrej pogodzie. Następnego dnia wybrałyśmy się do miasteczka Conwy, które jest znane przede wszystkim z wspaniałego zamku. Z Llandudno przyjechaliśmy na wycieczkę do Conwy i tutaj oczywiście największą atrakcją jest zamek, który jest przepięknie położony. W większości to są już ruiny, w środku tutaj nie zobaczycie jakiejś specjalnej wystawy. Jednak widoki stąd są przepiękne i mimo wszystko warto tutaj wejść. Akurat mamy dość deszczową pogodę. Nie jest jakiś silny taki deszcz i co chwilę przechodzi. Tam już z tamtej strony widzę trochę niebieskie niebo, więc mamy nadzieję na ładniejsze popołudnie. No ale mimo wszystko troszeczkę trudno się w deszczu nagrywa. Zamek został tu wybudowany jeszcze w XIII wieku na polecenie króla Edwarda I. Był on częścią tzw. żelaznego pierścienia fortyfikacji, wybudowanym, aby uzyskać kontrolę i dominację nad Walią. Zamek obecnie w dużej mierze jest ruiną. Stało się tak, gdyż już w XVII wieku parlament nakazał częściowo go rozebrać, aby nie został już ponownie użyty w celach wojskowych. Dziś jest to jedna z bardziej znanych atrakcji tej części Walii. Z zamku rozpościera się też wspaniały widok na wiszący most z XIX wieku. W samym miasteczku Conwy znajduje się jeszcze kilka innych interesujących miejsc. No i też w Conwy, tutaj za mną, znajduje się najmniejszy dom Wielkiej Brytanii. Można go zwiedzić w środku, ale my pójdziemy troszeczkę w inne miejsce. Odwiedzimy dom z czasów elżbietańskich. Możemy tu podziwiać zrekonstruowane wnętrza, oryginalne meble i przedmioty codziennego użytku. A nawet dowiedzieć się to i owo o interesujących sposobach leczenia z tamtych czasów.
Wszystko to nie lada gratka dla fanów historii. Dzisiaj jeszcze raz wybieramy się na Great Orme, ale tym razem wchodzimy na nogach, po to, żeby zobaczyć starą kopalnię miedzi. 4000 lat temu ludzie wydobywali tu rudę miedzi za pomocą prostych narzędzi, często wykonanych z kamienia lub kości. Mimo to udało im się wydrążyć sieć korytarzy sięgającą wielu kilometrów. W kopalniach Great Orme wydobywano tak duże ilości miedzi, iż inne brytyjskie kopalnie nie mogły im dorównać i z nimi konkurować. Według odkryć archeologicznych miedź stąd była używana w dużej części Europy. Obecnie uważa się je za jedne z największych prehistorycznych kopalni na świecie. Później, przez lata, kopalnia była zapomniana, aż do przypadkowego odkrycia pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Dziś możemy zejść tu w dół i podążać wąskimi tunelami, aby zobaczyć, jak wyglądała praca górników w epoce brązu. Wieczór spędzamy przy plaży i na molo w Llandudno. Jesteśmy teraz na najdłuższym molo w Walii. Molo zbudowano tu jeszcze w epoce wiktoriańskiej. Ma ono ponad 700 metrów i tym samym jest najdłuższym molo w Walii. Część molo, gdy już ominiemy wszystkie budki ze sklepami, które sprzedają dużo niepotrzebnych rzeczy, zachowało swój stary charakter. Szum fal, balustrady z błękitnymi detalami i widok w stronę Great Orme sprawia, że jest tu naprawdę ładnie. Zaskoczeniem dla mnie była ilość meduz. Można było tu zobaczyć ogromne Lion's Mane Jellyfish, po polsku zwane bełtwą festonową. Ich długie, pomarańczowo-różowe macki ruszały się w rytmie fal. Wyglądały niesamowicie. Są to jedne z największych meduz na świecie. Piękne, ale nie chciałabym spotkać ich bezpośrednio w wodzie. Z jednej strony miasta i z jednej strony tutaj zatoki mamy Great Orme, a z drugiej strony tutaj ładnie akurat w słońcu, przy zachodzie słońca widać Small Orme. I tutaj na plaży w Llandudno kończy się już nasza przygoda z północną Walią. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie koniecznie zostawić łapki w górę, a także nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów.